Teraz pójdziemy o krok dalej. Zaproszę pana doktora Karola Petryszaka, który spróbuje nam przeanalizować kolejny etap w rozwoju właśnie tego myślenia antropologicznego, myślenia o człowieku. U naszego bohatera, u Karola Wojtyły, pan doktor wygłosi referat pod tytułem Ujęcie osoby u Maxa Schellera i Karola Wojtyły. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, muszę na wstępie przeprosić, ponieważ kilka rzeczy, które już zostały powiedziane, powtórzę, ale cóż zrobić, jeżeli w kolejnej dekadzie rozwoju myśli Wojtyły te rzeczy nadal są aktualne. Temat całego kongresu skłania nas do refleksji skupionej wokół myśli Karola Wojtyły na temat osoby ludzkiej. Choć kuszące i idące poniekąd w zgodzie ze sposobem prezentowania zagadnień filozoficznych przez Wojtyłę, byłoby w zasadzie proste zestawienie koncepcji osoby w filozofii Maxa Schellera oraz Karola Wojtyły, to wydaje się, że bardziej do rozumienia przez Karola Wojtyłę osoby ludzkiej przybliży nas przeformułowane pytanie, które w swojej słynnej książce Myśl Karola Wojtyły zadaje Rocco Buttiglione. Buttiglione mówi tak. Co rozumiemy przez termin fenomenologia? W jaki sposób termin ten funkcjonuje w świecie naszego autora? Pytania te stawiam w taki właśnie sposób. Nie pytam natomiast, co również byłoby możliwe, co to jest fenomenologia. Nasze zagadnienie będzie więc pytaniem o to, jak Wojtyła rozumiał osobę w filozofii Schellera. Nie będziemy zaś pytać o to, jak Scheller rozumiał osobę. Gdy uzyskamy wystarczająco satysfakcjonującą odpowiedź, postawimy również drugie pytanie, jak Wojtyła w swojej wczesnej filozofii rozumiał osobę i czy widać tam wpływ koncepcji Schellera. Mówiąc o wczesnej filozofii Wojtyły, mam na myśli okres od 1951 roku, gdy zaczyna on, jak zostało wspomniane, pracę nad swoją pracą habilitacyjną, do końca lat 50., to znaczy zanim ukaże się w roku 1960 Miłość i odpowiedzialność. I zanim przejdziemy do próby odpowiedzi na postawione przed chwilą pytania, wskażmy istotne punkty, które pozwolą nam tym lepiej rozumieć wagę oraz trudność zagadnienia, z którym się tutaj mierzymy. Po pierwsze, mimo że wiele napisano na temat osoby w filozofii Karola Wojtyły, to faktycznie nie przeprowadzono poważnych badań nad pojęciem osoby właśnie we wczesnym okresie jego pracy filozoficznej. Niejako automatycznie przeskakuje się do dzieł tak zwanych dojrzałych, wśród których prym wiodą rzecz jasna miłość i odpowiedzialność oraz osoba i czyn. Nie ujmując niczego tym dziełom oraz innym tekstom filozoficznym Wojtyły z lat 60. i 70., należy wskazać, że wczesna filozofia Wojtyły wcale nie jest niedojrzała. Nie są to preliminaria czy nieudolne wprawki filozoficzne, wręcz przeciwnie. Po drugie, brak kompleksowych studiów nad wczesnym okresem filozofii Wojtyły skutkuje niemożnością przeprowadzenia studiów nad ewolucją tej filozofii dokonującą się przez około 30 lat. Po trzecie, w dotychczasowych studiach nie zostały użyte w ogóle lub w sposób dostateczny materiały archiwalne rzucające wiele światła na metodę, rozumienie i kształtowanie się myśli filozoficznej Wojtyły. I dzięki pracom podjętym z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie, gdzie pierwszy tom dzieł filozoficznych Karola Wojtyły został już wydany, a tom drugi właśnie jest w druku, dotarliśmy wraz z dr Martą Burkhardt i z księdzem Dariuszem Radziechowskim do materiałów archiwalnych, które pozwalają w końcu na przeprowadzenie tego rodzaju kompleksowych badań. Po czwarte w końcu, w przestrzeni naukowej związanej z filozofią Wojtyły narosło wiele mitów, niedopowiedzeń czy domyśleń, które nie wytrzymują konfrontacji z danymi archiwalnymi. Tym bardziej więc istotne wydaje się, aby zagadnienie osoby we wczesnej filozofii Wojtyły, tak istotne w późniejszej jego filozofii, doczekało się w końcu należytego opracowania.
to wystąpienie nie rości sobie oczywiście w żadnym razie pretensji do tego, aby być właśnie takim opracowaniem, a ma jedynie na celu przybliżenie pewnych punktów, wokół których dalsze badania mogą się koncentrować. Przejdźmy zatem do tego, jak Wojtyła rozumiał osobę u Schellera. Powiedzmy od razu, że przez całe lata 50., czyli do roku 59, to rozumienie, o które pytamy, nie zmieniło się. Jesteśmy więc w komfortowej sytuacji, że nie ma konieczności rozróżniania czy ściśle chronologicznego przedstawiania kolejnych etapów ewolucji wojtyłowego rozumienia osoby u Schellera. Można powiedzieć, że gdy w latach 1951-1953 pracował nad swoją habilitacją i ustalił swoje rozumienie osoby u Schellera, to towarzyszyło mu ono do końca omawianej dekady, a może również później. Rozumienie to znajdujemy już na początku pracy habilitacyjnej Wojtyły, gdzie wskazuje on, że, i tu dłuższy cytat, otóż dla Schellera osoba nie jest żadną substancją, żadnym podmiotem w metafizycznym lub też fizycznym tego słowa znaczeniu. Przyjmuje on aktualistyczną teorię osoby. Osoba wiąże się dla niego z aktami, które spełnia. Nie w tym znaczeniu jednak, jakoby stanowiła punkt wyjścia tychże aktów, ale w tym znaczeniu, że cała siebie w każdym akcie przeżywa i że cała w każdym akcie poniekąd jest. Możemy przeto powiedzieć o osobie, że stanowi ona jedność różnogatunkowych aktów, daną bez reszty w przeżyciu. Nad aktem możemy się zastanawiać, jednakże taka refleksja nad aktem nie jest bynajmniej równoznaczna z jego uprzedmiotowieniem. A jeżeli aktu nie potrafimy uprzedmiotowić, wtedy również i osoby. Stanowią one treść a prioryczną naszego poznania, są bowiem dane wyłącznie bezpośrednio w przeżyciu. Dlatego poznanie indywidualnej osoby jest zawsze intuicyjne i to zarówno gdy chodzi o osobę własną, jak i o osobę drugą. Poznajemy ją również intuicyjnie przez to, że współprzeżywamy jej akty. Koniec cytatu. Takie rozumienie osoby jest zgodne z uwagami Schellera przedstawionymi w Der Formalismus in der Ethik, a dokładniej w rozdziałach zatytułowanych Formalismus und Person oraz Person und Akt. Porównując odpowiednie fragmenty tłumaczone przez Wojtyłę z Der Formalismus z przywołaną definicją, można powiedzieć, że Wojtyła w zasadzie przepisał podaną przez Schellera charakterystykę. We wszystkich późniejszych pracach z lat 50. Wojtyła, przedstawiając zagadnienie osoby u Schellera, posługuje się tą samą charakterystyką, jak ta przywołana przed chwilą. Nie wybrzmiewa tu jednak to, co w tekstach późniejszych od habilitacji podkreśla Wojtyła. Mianowicie, że dla Schellera osoba jest bierna, jest czysto receptywnym odbiorcą wartości, ewentualnie jest czysto receptywnym przeżywaniem wartości. Widać to bardzo wyraźnie w wykładzie Wojtyły na temat nauki świętego Tomasza z Akwinu o miłości z 1954 roku, w którym we wnioskach końcowych Wojtyła zauważa, że osoba dla Schellera nie ma wpływu na miłość. Nie jest w stanie, jak wyraża się Wojtyła, wychowywać miłości, ani też nie jest w stanie wziąć za miłość odpowiedzialności. Innymi słowy, nie jest w stanie kreować miłości. W kolejnych pismach Wojtyła będzie podkreślał ową receptywność na różnych polach nieaktywności osobowej. Wskazuje na to na przykład w wykładach lubelskich, tu zwłaszcza w wykładach Akt i przeżycie etyczne oraz w artykułach. Tu przywołajmy jedynie zagadnienie woli w analizie aktu etycznego, problem oderwania przeżycia od aktu w etyce na tle poglądów Kanta i Schellera, czy o metafizycznej i fenomenologicznej podstawie normy moralnej. Takie rozumienie Schellera doprowadza Wojtyłę do wniosku, że schellerowska koncepcja osoby jest nie do zaakceptowania. Jest bowiem redukcjonistyczna i błędna. Do takich wniosków Wojtyła, znający filozofię tomistyczną, doszedł najprawdopodobniej samodzielnie. Jednakże na uwagę zasługuje anonsowany już tutaj fakt, że dokładnie tak samo, choć w mniej rozbudowanej formie, o schellerowskiej koncepcji osoby wyraził się Kazimierz Weiss w swoim słynnym podręczniku z 1926 roku, przypomnijmy, zatytułowanym Ontologia, czyli metafizyka ogólna.
Weiss umieszcza koncepcję osoby Schellera w rozdziale czy punkcie 65 zatytułowanym dokładnie tak: Fałszywe definicje osoby. Pisząc, tutaj przywołajmy jeszcze raz ten fragment, który już ksiądz dr Radziechowski przywoływał. Jego tutaj Humea zdaniem jaźń, czyli osoba, to zbiór albo skupienie rozmaitych percepcji związanych w jedność przez pewne stosunki. Tego zapatrywania trzyma się ogół pozytywistów, a mianowicie fenomenalistów i aktualistów. Jaźń podpowiada na przykład, w myśl aktualizmu Wunda Ebbinghaus, jest niczym poza zespołem wrażeń, uczuć i wszystkich w ogóle przeżyć. Osoba, pisze w tym samym duchu Max Scheler, jest jednością rozmaitych aktów przeżytych. Koniec cytatu. Z innych źródeł wiadomo, że już właśnie na kilka lat przed pochyleniem się nad filozofią Schellera Wojtyła zapoznał się z podręcznikiem Weissa, który wywarł na nim duże wrażenie. Po przestudiowaniu tego podręcznika, jak już zostało powiedziane, znalazł się pod urokiem metafizyki, która nie opuściła jego filozoficznych rozważań już nigdy. Wydaje się, że podobieństwo oceny koncepcji osoby u Schellera przez Weissa i Wojtyłę nie jest przypadkowe. Nie mamy ani dowodu, ani specjalnego powodu, aby twierdzić, że Wojtyła zapożyczył wprost od Weissa sposób interpretacji filozofii osoby Schellera. Niemniej godny odnotowania jest fakt, że Wojtyła, odwołując się w pracy habilitacyjnej do definicji osoby przywołanej przez Schellera, powołuje się na te same fragmenty, na które w swoim podręczniku w odniesieniu do Der Formalismus in der Ethik wskazał Weiss. Wobec czego wydaje się na ten moment rozsądne, aby postawić następującą diagnozę. Wojtyła, zainspirowany podręcznikiem Weissa i obeznany z tomizmem, dochodzi do konkluzji zbieżnych z konkluzjami Weissa. Dochodzi do nich jednak samodzielnie jako tomista. Podobnie jak Weiss, który również jest zaliczany do grona tomistów, tylko nie mamy jasności, jaki dokładnie nurt tomizmu reprezentował. Przejdźmy teraz do zagadnienia, jak Wojtyła rozumiał osobę w swojej wczesnej filozofii. Jak zostało powiedziane, Wojtyła, obeznany z tomizmem i będący w zgodzie z nauczaniem Kościoła na temat człowieka, w 1953 roku wskazuje w konkluzjach swojej pracy habilitacyjnej, że system filozoficzny Maxa Schellera nie nadaje się do interpretacji etyki chrześcijańskiej. Jednym z takich powodów są rozbieżności natury metafizycznej. Mówiąc dokładniej, fakt, że u Schellera brak jakiejkolwiek metafizyki. Bez ugruntowanej metafizyki nie ma zaś możliwości zbudowania normy postępowania, co Wojtyła wykłada dokładnie pod koniec interesującego nas okresu, czyli w roku 1959, w artykule o metafizycznej i fenomenologicznej podstawie normy, w którym mówi dokładnie tak, cytuję. W każdym razie, opierając się na analizie poglądów naszych dwóch myślicieli, świętego Tomasza z Akwinu oraz Maxa Schellera, dochodzimy do wniosku, że pojęcie normy ma rację bytu w takim systemie filozofii moralnej, który wychodzi od egzystencjalnej koncepcji dobra. Nie ma zaś właściwie racji bytu w systemie filozofii wartości. Koniec cytatu. Oczywiście filozofia wartości jest to tutaj filozofia Maxa Schellera. W filozofii Schellera nie ma również możliwości odpowiedzenia na pytanie, kim jest człowiek lub kim jest osoba. Wyjaśnienia Schellera wskazane jako odpowiedź na nasze pierwsze pytanie są bowiem dla Wojtyły niesatysfakcjonujące, a nawet niejasne. Dlatego też musimy znaleźć adekwatne według Wojtyły ujęcie osoby. I znajdujemy je już na początku jego drogi filozoficznej. W habilitacji wskazuje on bowiem, że osoba, tutaj cytat, osoba ludzka jest sprawcą etycznego dobra lub zła swoich czynów. Koniec cytatu. Nie jest to jednak oryginalna teza Wojtyły. Jak sam Wojtyła podkreśla, jest to prawda chrześcijańska. Prawda ta na gruncie filozofii nie może być jednak wyprowadzona z treści objawienia. Wojtyła bardzo zasadniczo rozgranicza źródła refleksji filozoficznej i teologicznej. Należało więc znaleźć pozaobjawione źródła przekonujące o tym, że wspomniana prawda chrześcijańska jest słuszna. Wojtyła odnajduje 3 takie główne źródła. Naukę świętego Tomasza z Akwinu, doświadczenie własne oraz dane badawcze uzyskane przez eksperymentalną psychologię woli.
O ile dwa pierwsze źródła są dla nas, jak mi się wydaje, oczywiste, to na nieco szersze naświetlenie zasługuje do tej pory dziewiczy teren badawczy związany z wpływem eksperymentalnej psychologii woli na filozofię Karola Wojtyły. Przejdźmy zatem do naszkicowania kilku uwag na temat właśnie psychologii woli. W latach 1910-1911 powstała eksperymentalna psychologia woli. Jej ojcami byli Narcis Ach w Niemczech, Sante de Sanctis we Włoszech i Edward Abramowski w Polsce. Dla nas najważniejsza jest szkoła psychologiczna założona przez Acha, która wywarła największy wpływ na polskich psychologów. Co więcej, Wojtyła odwoływał się bezpośrednio do Acha. Ważnym polskim psychologiem dla Wojtyły był tu wspomniany już przez księdza doktora Radziechowskiego Mieczysław Dybowski, którego program badawczy był rozwinięciem propozycji Acha, Ola oraz Alberta Michotego. Badania Dybowskiego są tu bardzo istotne nie tylko dlatego, że Wojtyła dobrze je znał oraz znał się z samym autorem tych badań, ale również dlatego, że prowadził badania, nie Wojtyła, tylko oczywiście Dybowski, na setkach osób, a nie na kilkunastu, jak Ach i Michotę. Badając wolę, Dybowski podzielił cały proces woli, jak to nazywał, na 8 elementów czy 8 cech. Wyliczmy je tutaj. Po pierwsze jest to liczba wahań, po drugie ilość czasu, kolejno wysiłek, uczucie, najważniejszy dla nas za chwilę moment aktualny, dalej formy procesu, prezentacja oraz formy realizacji. I w odniesieniu do naszych rozważań ważne jest, aby skupić się wyłącznie na elemencie 5, czyli na momencie aktualnym, który jest punktem lub fazą w całym procesie tworzenia przez wolę przestrzeni do ujawnienia się woli dla samego podmiotu. W badaniach przeprowadzonych m.in. właśnie przez Acha, Michotego i Dybowskiego, a nie tylko przez nich, respondenci wielokrotnie i zgodnie wskazywali ten moment czy tę fazę, właśnie moment aktualny, jako ujawnienie prostego, indywidualnego, koniecznego momentu wyboru czy decyzji, który można opisać jako zrobię to lub wybieram to. Wnioski Dybowskiego dotyczące tego momentu ujawniają, że po pierwsze, nie można go zredukować do żadnego prostszego momentu czy jakości. Po drugie, jest on nieopisywalny, to znaczy, że nie można go zredukować w opisie do niczego innego. Kolejno, moment ten ujawnia ja, poprzez zobowiązanie ja do powiedzenia zrobię lub chcę. Kolejno, musi być włączony w proces woli, to znaczy, że jest nieodzownym elementem procesu woli. Kolejno, ujawnia ja podmiotu oczywiście, tak podmiotowi, jak i badaczowi. I ostatni wniosek Dybowskiego, doświadczenie tego momentu jest najbardziej fundamentalnym doświadczeniem podmiotu. Jednocześnie jest to doświadczenie natychmiastowe i trudne do uchwycenia. Wniosek zbudowany na podstawie wszystkich wyżej wymienionych tez jest następujący. Eksperymentalne badania nad wolą ujawniają punkt, który jest możliwy do wyizolowania i niepodzielny. Element, który jest czystym aktem woli. W ramach tego elementu podmiot doświadcza siebie jako wolnego, niezależnego, rozumnego i indywidualnego podmiotu wyboru i działania. Wniosek ten można również przyjąć jako definicję nurtu psychologicznego zwanego idiogenetycznym, o czym wspomina w swoich pracach Wojtyła. Oczywiste jest, że ten stan podmiotu ujawnia osobę w zasadzie pasującą do klasycznego rozumienia boecjańskiego, substancja indywidualna natury rozumnej. Tak też osobę od strony metafizycznej rozumie Wojtyła, na co wskazuje znów przy okazji zestawienia poglądu na osobę w filozofii Schellera i świętego Tomasza z Akwinu, na przykład w wykładach lubelskich, gdzie powiada tak. Osobę określa święty Tomasz za Boecjuszem jako indywidua substantia rationalis naturae. I otóż ta rationalis naturae uwidacznia się praktycznie i sprawczo właśnie w życiu etycznym, w moralnej działalności człowieka. Wola zaś jest czynnikiem konstytutywnym życia etycznego, albowiem rationalis naturae stanowi jej wewnętrzną, istotową właściwość.
Wola nie jest dla świętego Tomasza władzą rozumną, appetitus rationalis, przez jakieś zewnętrzne tylko uczestnictwo w praktycznej działalności rozumu, ale przez samą swoją istotę. Odnajdując więc wolę, a dokładniej moment aktualny jako ten punkt, w którym podmiotowe ja staje w obliczu konieczności dokonania wyboru i owego wyboru dokonuje, ujawnia się wola. Wola zaś stanowi nieodłączny element natury rozumnej człowieka, która z kolei wskazuje na to, że człowiek jest osobą. Korzystając z zasady przechodniości implikacji, możemy powiedzieć, że wola ujawnia tutaj osobę. Można podnieść wątpliwość, czy przedstawione przed chwilą wnioski nie są nadinterpretacją danych psychologii eksperymentalnej. Szczęśliwie dla nas na ten temat wypowiedział się w roku 1965 sam Dybowski w pracy o znamiennym tytule O typach motywacji w nawiązaniu do nauki świętego Tomasza, badania eksperymentalne. W tej monografii w punkcie 66 autor wskazuje tak, cytat: Święty Tomasz tworzył swoją psychologię woli nie mając żadnych badań. Stąd jego terminologia nie obejmuje przeżyć bardziej ukrytych lub trudniej spostrzeganych, o jakich obecnie poucza psychologia woli. Koniec cytatu. Ogólny wniosek wypływający z pracy Dybowskiego jest taki, że w 700 lat po opracowaniu przez świętego Tomasza zagadnienia woli i jej miejsca, czy też roli w strukturze bytu ludzkiego, prowadzone przez ponad 50 lat badania eksperymentalne z zakresu psychologii potwierdziły tezy świętego Tomasza oraz je uszczegółowiły. Wobec tego możemy powiedzieć, że wniosek, który m.in. w oparciu o tomizm przedstawia w swoich wczesnych pracach filozoficznych Wojtyła, iż wola ujawnia osobę, jest zgodny z wnioskami uzyskanymi przez eksperymentalną psychologię woli. Drugim źródłem upewniającym Wojtyłę w tym, że koncepcja osoby w filozofii Schellera jest błędna, była, jak już wspomnieliśmy, nauka świętego Tomasza z Akwinu. Z niezrozumiałych przyczyn uwagę Wojtyły z jego pracy habilitacyjnej, iż filozofia Schellera, a fenomenologia w ogóle może spełniać w badaniach nad moralnością i człowiekiem rolę wtórną i tylko pomocniczą, tak dokładnie mówi Wojtyła, część badaczy traktuje jak zapewnienie Wojtyły o jego przychylnym lub niemal uwielbieńczym stosunku do fenomenologii. Przez to koncepcja osoby we wczesnych pracach Wojtyły miałaby już nosić znamiona fenomenologiczne. Żaden znany mi tekst z tego okresu nie potwierdza słuszności takiego poglądu. Wojtyła bardzo jasno wyraża się na temat tego, kim jest osoba ludzka. Zacytujmy przywołany już wykład z 1954 roku. Wojtyła mówi tak. Założenia metafizyczne świętego Tomasza pozwalają nam z jednej strony prawidłowo związać istotę ludzką z całokształtem bytu, a z drugiej strony prawidłowo ją wśród tego całokształtu wyodrębnić jako osobę, w której duch i materia tworzą substancjalną jedność. Koniec cytatu. Częstym jednak zarzutem jest, iż tomizm jest skostniały i nie nadaje się do adekwatnej interpretacji doświadczenia ludzkiego. Dlatego też właśnie podejście fenomenologiczne miałoby być remedium prowadzącym do bardziej adekwatnego ujęcia ludzkiego doświadczenia. Wojtyła w artykule z początku drugiej połowy lat 50. zatytułowanym Problem oderwania przeżycia od aktu w etyce na tle poglądów Kanta i Schellera konkluduje. Przywołajmy tu cały akapit, gdyż jest dla nas ważny. To jest cały akapit zamykający ten artykuł. Wojtyła powiada tak. Scheller w swojej fenomenologii odbudował częściowo stosunek do doświadczenia. Chodzi jednakże o pełną odbudowę tego stosunku. Przeżycie etyczne stanowi swoistą całość, w której nie można rozkładać na elementy logiczne i psychologiczne i redukować badań nad nimi do metod tamtych nauk. Etyka posiada swoją metodę dlatego, że ma podstawę w swoistym doświadczeniu. Metoda danej nauki musi się zawsze liczyć z tym doświadczeniem, na którym owa nauka się opiera, skoro cała nasza wiedza jest zbudowana na doświadczeniu. Pierwszym zaś warunkiem uprawiania etyki jako nauki jest właściwy stosunek do doświadczenia. W wyniku takiego stosunku do doświadczenia, w którym przeżycie etyczne zostanie ujęte jako organiczna jedność i całość, sama etyka przestanie być allogenicznym zlepkiem logiki,
gdy chodzi o jej normatywny charakter oraz psychologii, o ile się na nią patrzy od strony przeżycia. W tej chwili jestem przekonany o tym, że na właściwym stosunku do doświadczenia opiera się etyka Arystotelesa oraz świętego Tomasza z Akwinu, że ich koncepcja aktu etycznego stanowi jedyne właściwe i adekwatne zobrazowanie etycznego przeżycia, jednakże uzasadnienie tego przekonania musi być odłożone do innej sposobności. W ten właśnie sposób Wojtyła w latach 50. podchodzi do problemu doświadczenia, przeżycia, aktu i osoby. Jest to ujęcie ze wszechmiar klasyczne. Ostatnim z głównych źródeł Wojtyłowego poglądu na osobę było jego własne doświadczenie oraz doświadczenie spotkania z innymi osobami. Zdawał sobie więc niejako naocznie sprawę, że, co też już zostało dzisiaj przywołane, persona est sui juris et alteri incommunicabilis. O czym ostatnio wspomniał w swoim interesującym artykule zatytułowanym Why Subjectivity Reveals Man as Person John Crosby. Wojtyła w swojej refleksji konfrontuje nie tylko różne systemy filozoficzne, ale nieustannie niejako w tle odnosi je do własnego doświadczenia, które jest doświadczeniem bycia rozumnym i wolnym indywiduum, które jednak nie jest w stanie dać się zakomunikować w pełni innym podmiotom, również podobnym indywiduom, podobnym podmiotom. Jednak dzięki ugruntowaniu na dwóch skrzydłach nauki, z jednej strony filozofii tomistycznej oraz z drugiej strony psychologii eksperymentalnej, Wojtyła zdaje sobie sprawę, że podobieństwo gatunkowe między ludźmi nie wymaga przełamania owej niemożliwości komunikowania czy przekazywania siebie w sposób absolutny. Odnosząc się do swoich własnych przeżyć, możemy bowiem być pewni, że podobne przeżycia są dostępne innym osobom. Aby dojść do takich wniosków i do wniosku, że dokładny opis moich własnych przeżyć może być drogowskazem dla innych lub może być równocześnie opisem ich przeżyć, nie ma konieczności przyjmowania szellerowskiej koncepcji osoby, czego Wojtyła i tak nie robi. Zawsze traktuje ją jako wygodny kontrapunkt do pokazania własnego, ugruntowanego w tomizmie podejścia. Przejdźmy już do wniosków. Wojtyła już w pracy habilitacyjnej i u progu swojej kariery filozoficznej niejako anonsował główną treść dwóch swoich najbardziej znanych dzieł, czyli Miłości, Odpowiedzialności i Osoby i Czynu. Nie można powiedzieć, że w tym wczesnym okresie szellerowska koncepcja osoby wpłynęła na Wojtyłę pozytywnie. Zbyt wiele jest jeszcze do przeanalizowania faktów, które mogą w tej sprawie być istotne, aby na taki wniosek się poważyć. Można jednak powiedzieć, że szellerowska koncepcja osoby wpłynęła na Wojtyłę, jednak negatywnie, to znaczy, że Wojtyła się jej po prostu przeciwstawił. Z tego rodzaju przeciwstawień wynikają niekiedy dzieła wielkie. Wspomnijmy tu na dorobek Romana Ingardena, którego dwie główne prace zaliczane dziś do klasyki myśli filozoficznej, czyli o dziele literackim oraz Spór o istnienie świata, były odpowiedzią na idealizm transcendentalny Edmunda Husserla, z którym Ingarden jako fenomenolog i bezpośredni uczeń Husserla się nie zgadzał. Wojtyła z nieznanych nam na razie przyczyn, podejmując się pracy nad filozofią Schellera, spotkał się z rozumieniem osoby, które stało w sprzeczności tak z jego własnym doświadczeniem, jak też z filozofią, którą uważał za najbardziej adekwatną do interpretowania rzeczywistości, to znaczy z tomizmem, a także z danymi uzyskanymi przez eksperymentalną psychologię woli. Analizując sumiennie i bez uprzedzeń propozycje Schellera, Wojtyła zaczął uzupełniać klasyczne rozumienie osoby o te wątki, które z racji obiektywnych nie mogły być udziałem filozofii tomistycznej do wieku XX. Wobec tego zupełnie odwrotnie niż przedstawia to na przykład Buttiglione i inni podążający jego śladem, Wojtyła nie doprowadza w latach 50. do syntezy tomizmu i fenomenologii, a tym bardziej nie doprowadza do takiej syntezy na gruncie rozumienia osoby ludzkiej. Nie szuka uzupełnień tomizmu przez fenomenologię. Nie szuka też nowego ujęcia osoby. Jest raczej wierny celom, jakie zostały postawione przed tomizmem w wieku XX, to znaczy doprowadzić do uzgodnienia nauki tomistycznej z osiągnięciami współczesnej nauki.
Widząc, jak dobrze Wojtyła zna osiągnięcia eksperymentalnej psychologii woli, należy powiedzieć, że raczej ten kierunek interpretacyjny byłby zasadny, czy bardziej zasadny, niż poszukiwanie na siłę wzruszeń Wojtyły nad filozofią Maxa Schellera i jego redukcjonistycznego rozumienia osoby. Nie wspomnieliśmy tu o perfekcjoryzmie, który osobę plasuje według Wojtyły we właściwym kontekście wspólnotowym. Ale to zadanie musimy z racji dyscypliny czasowej odłożyć do innej okazji. Bardzo dziękuję.